A gdzie to my teraz jesteśmy? Faro. A ty nie wiesz, gdzie ty jesteś? I co tu mamy do zwiedzania? Idziemy na razie na rekonesans. To chyba się nie wydaje, żeby tu jakoś było dużo do zwiedzania. Pogoda taka bez szału dzisiaj na zwiedzanie, nie? No tak pierwsze wrażenie co z te Faro, to się inaczej spodziewałam. Myślałam, że to taka nadmorski kurort jakiś, ale takie do morza to trzeba dojechać, do oceanu. No zobaczymy. No właśnie, pogodę mamy gównianą. Bo jakby była lepsza pogoda, to byśmy sobie popłynęli, bo żeby się dostać do oceanu, to trzeba tutaj pływać łódeczkami. Albo jechać autobusem, też jest taka możliwość. Albo można też iść na piechotę. Pierwsza atrakcja na naszej mapie, czyli łuk wejściowy do Starego Miasta w remoncie. No nie wygląda zachęcająco, nie? No ale pewnie będzie. Samoloty tutaj te same. I w sumie przez to, że tutaj jest lotnisko, to jest sporo turystów. Mimo że tego teraz za bardzo nie widać. Jaka piękna ta brama. Zdaje się, że przed nami kolejny zabytek. My jakimiś miłośnikami architektury sakralnej nie jesteśmy, nie? Sama tam nie pójdę, zacznę skwierczeć i kto mnie uratuje. Ale tu podobno ładnie w środku jest. W środku, tak jak widzieliście, na bogato. Ale wejść tak jakoś głębiej nie można było. Zobaczcie, co trafiliśmy. Niestety też zamknięte dopiero od 21. No nie mamy szczęścia. Także Ela nie jest zadowolona. Ale ceny takie. Ceny takie. Bez tragedii. Tutaj jakieś mięso za 23 euro. To jako danie z ziemniakami. Ale z drugiej strony jajecznica 16,50. No to już grubo. Bo jest z domowej roboty. Jajka z pomidorami. A, mają swoje kury, no ale 16,50? Warto, nie? No na jajecznicę byśmy tam nie poszli. Tak, wracając do tych gwiazdek Michelina, to kiedyś byliśmy w Tajlandii i też jakaś wypasiona restauracja, jedyny street food, który ma gwiazdkę Michelina. To nie restauracja, tylko street food. No to taka uliczna restauracja, powiedzmy. I nie miał takich tabliczek. Jak nie miał? Miał. Naklejki. No były naklejki, tylko że wystaliśmy się prawie godzinę, żeby zjeść sobie tego super street fooda z gwiazdką Michelina, a potem się okazało, że tak naprawdę przez całą długość ulicy wszystko miało naklejki Michelina. Także to różnie bywa z tymi naklejkami. No ale tam to było bardziej znane, bo miało dużą kolejkę. Tylko że wszystko tam miało kolejkę. Nie. I wszystko miało naklejkę. Tam było wyjątkowo długa była kolejka. Może ten był najbardziej prawdziwy. Ta starówka taka... No taka stara, nie? Nie, w sensie takim, że poniszczone jest dużo rzeczy. Tutaj fajnym tematem jest, żeby to, że można sobie popłynąć w rejs łódką nad ocean. I w sumie byśmy się zdecydowali, bo to taki rejs to jest 5 euro za osobę, 45 minut w jedną stronę. Nie, bo tu już nie mówimy o tych takich... Bo droższe są też rejsy. Można sobie łódkę samemu wynająć i tak dalej. Jest taki, tak jak te autobusy jeżdżą. Hop on, hop off, nie? No, bo to między 4 wyspami wtedy płynie. Tak, no to już wtedy kosztuje 50 euro, bo po parku park opływa i te wszystkie wysepki. No temat fajny, tylko że pogoda taka jest. A tu chyba znaleźliśmy jakieś kampy. Bez strzału, no właśnie. I to chyba taki wypasiony już. No. Zobaczcie. Lepszy niż parking pod Lidlem. No i się okazuje, że taki wielki parking, a nie ma go na Park Fortnite. Też dziwne jest. No ale właśnie a propos tego parkowania, to problemem jest to, że nie wiemy, gdzie jest obszar natura, gdzie jest
jakiś rezerwat przyrody, tak na dobrą sprawę to zawsze sobie mogą wymyśleć, że akurat tu jest coś takiego i tutaj czekaj, może jeszcze mandat. może to jeszcze jakoś okiełznamy, dowiemy się, jak to jest, no bo taki parking miejski, no to gdzie? No każdy może zapłacić, tylko spać nie można może. A no właśnie, no bo tutaj też jest to prawo, że samochód może stać, ale nie może być nikt w środku między 22 a 7 rano. No tak, o to chodzi może. I co, temat się rozwiązał, nie? No tak, powiedzmy, pobieżnie. No ale tak jak się chodzi nawet po okolicach centrum, to się chyba coś zawaliło. Ale to nie jest zachęcająco, nie? Nie jest zachęcająco. To też mi się tak właśnie wydaje, że... Chociaż może tak jak mówiłaś, może fajne miejsce na to, żeby mieć wypadową taką miejscowość, tak, bo tu lotnisko jednak i w ogóle. Wypadowych w okolicy jest mnóstwo, ale to takich pięknych krajobrazowo miejsc. Blisko naturki. Ale samo Faro jako Faro no, na nas wrażenia nie zrobiło, na nas Faro. Nie zaiskrzyło, ale też nie musi. No nie zawsze musi się podobać wszystko wszystkim. W sezonie to pewnie też wygląda inaczej. No nie wiem, czy to odrapane ściany to inaczej wyglądają. A jak są banerami zostawione hamburgery, cymbergaje i wszystkie inne gówno, które jest wystawiane. To tu nie ma parawanów? A tutaj doszliśmy do kaplicy czaszek. Taka podobna jak w Kudowie Zdrój. To jest klasztor karmelitów. A, klasztor karmelitów. A nie, kaplica. Tam jest kaplica czaszek, się znajduje w środku. No to prawie trafiłem. No ale wiecie, nie? Niedziela. Wszystko zamknięte. Przecież jak się zwiedza, to się zwiedza w środku tygodnia, a nie w niedzielę. Kto normalny zwiedza w niedzielę? Bez sensu w ogóle. Jutro jak między 15 a 17 przyjdziemy, to będzie otwarte. Kwestia tego, czy przyjdziemy. Przyjdziemy. Chcesz zobaczyć kaplicę czaszek? Nie. No ja to mam wrażenie, że pół miasta wygląda w ten sposób. W sezonie chyba otwarte, nie? Znaleźliśmy sklep dla miłośników konserw. No właśnie myślałem, że to roczniki. Dobra, dowiedzieliśmy się, że to nie są roczniki, tylko to tak, żeby komuś w prezencie to dać. I to 9 euro kosztuje taka puszeczka. Są i droższe, bo tam to są sardynki z tymi rocznikami, a tutaj są różne rodzaje. Jest na przykład są krewetki, jest tuńczyk, gdzieś jeszcze była ośmiornica. No krewetki ten. Różne rodzaje ryb też. 18 euro. Tu jest, zobacz, po 31 euro. No. No to jak za konserwy to chyba drogo, nie? Biorąc pod uwagę, że tutaj 2 kg krewetek kosztuje 18 euro świeżych. Wygląda to bardzo ładnie, ale cenowo zabija. Przynajmniej dla mnie. No, może nie zabija, ale wiesz, nie. Jak nie zabija? Puszka sardynek za 40 zł, to co będziesz ją trzymać sobie na pamiątkę z rocznikiem? Nie, no to ja bym wolał 8 gulaszy angielskich w tej cenie, nie? Napiszcie w komentarzach, że też byście woleli gulasz angielski. Albo turystyczną. I papryka szczeciński. O, właśnie. No to jest spoko, nie? Ale to chyba taki główny deptak. My po prostu się kręciliśmy na jakichś zadupiach. Ale ten reprezentacyjny deptak wygląda dużo bardziej reprezentacyjnie niż te mniej reprezentacyjne deptaki. Prawda? Fajne mozaiki są. Od wczoraj w Faro pada. Teraz mamy okienko pogodowe. Idziemy zobaczyć jedną rzecz, dla której tu stoimy. A stoimy na parkingu Lidla. Tutaj są takie takie właśnie wyznaczone miejsca dla kamperów nawet. No to już wam pokazywaliśmy, nie? Jak noclegi to tylko pod Lidlem, pod Lidlem.
Taka wypasiona miejscówka. Ale to tak naprawdę wychodzi na to, że my przesadzamy z tymi miejscami. No i wiadomo, jeździ ten GNR, ale czy tak od razu mandaty łupie? Jeszcze będziemy mieli okazję, żeby sprawdzić. No tutaj, jak zapowiadają 4 dni deszczu, to też bez sensu ryzykować gdzieś na wybrzeżu, że ktoś akurat podjedzie, jak my i tak nie będziemy mogli korzystać z tego, że na wybrzeżu stoimy. Dlatego stoimy. Tak, bez różnicy, gdzie się stoi w takim deszczu. O. A to przynajmniej nas nie podmyje. No tak, no bo to też jest taki klimat, że dostaliśmy już ostrzeżenia, nie? O tym, że może być... Alerty te takie. RCB to u nas w sumie się nazywa. I tu nam pokazywało, że fala może być do 10 metrów i żeby uważać przy wybrzeżu. Ciężko stwierdzić, na ile to jest prawdziwe. Następny Michelin. Tu jest po prostu to chyba modne. No ale tutaj już cena taka bardziej Michelin, bo 115 euro za 9 dań. A tak z ciekawości sobie weszliśmy na tą stronę Michelin. To w sumie w Faro restauracji z gwiazdkami to były 2. I to nie były te. No nie, no tamte to były tylko takie, że polecają. Ale takie z gwiazdkami restauracji, jak patrzyliśmy, to z 200 euro za osobę trzeba liczyć. Także jak widzicie Michelina i kosztuje to 25 euro, to nie. Ale... Chyba, że to jest ta polecana, a bez gwiazdek. No właśnie, bo to jest może polecana, nie? No właśnie. Musisz doczytać. Ale patrzyliśmy, że tam w tamtym miejscu, co wcześniej już było na filmie, to tak naprawdę to co roku tam jest Michelin nowy. Tak, nawet wychodzi na to, że się właściciel zmienił, bo tutaj były chyba 4 tabliczki, tak? Z każdego roku. No tam były, no. 24, 23, 22, 21, ale poprzedni właściciel, tam 2018-19 też miał tabliczki. A myśmy stąd jeszcze nie wyjechali, bo tutaj kaplica z czaszkami znajduje się w oddali. W sumie nawet nie w oddali. Ela chciała to zobaczyć. Oczywiście jak ktoś chce zobaczyć kości w kościele, to nie musi jechać do Portugalii, bo taka sama, no może nie taka sama, ale Jeszcze nie wiesz, jak kaplica będąca na tej samej zasadzie jest też w Kudowie. Kudowa-Zdrój. Mamy bilety 2 euro za sztukę, ale kości nie ma. A, jest tutaj. Ale jak na to, że my takich klimatów kościelnych nie lubimy, co już wam wspominałem niejednokrotnie, no to ten ołtarz to robi wrażenie. Wszędzie są te drogowskazy. Tak się to prezentuje. Miejsce ostatniego spoczynku ponad 1000 szkieletów. Byli to mnisi i ich ciała zostały ekshumowane w 1816 roku. Dosyć specyficzne miejsce, rzadko spotykane, mimo tego, że kilka na świecie takich kaplic jest. To warto czy nie warto? Warto. Ciekawe miejsce. Ja nigdy nie byłam w czymś takim, takiej kaplicy. A bilety są po 2 euro, także bez tragedii. Ja teraz po wyjściu z tej kaplicy kości mam takie rozkminki, że ja chyba wolę być spalona. I chciałabym, żeby ktoś później wystawiał taki takie publiczne okazanie, takiej bezosobowej czachy, bo to jeszcze, żeby było to podpisane, a to jest takie bezosobowe. Nikt się ich o zdanie nie zapytał. Jeszcze wystawiona to pół biedy, ale co mają powiedzieć ci, co odpadli? No ale gdzieś chyba ich złożyli. No pewnie tak. No poniszczone są te czaszki. Wiadomo, że one nie są kompletne. No ale słuchaj, 1816 rok. No ale to my nie mogli No to ich zostawić w tej ziemi. Z 200 lat to ma. To jak dla mnie Ponad. słaby temat. No, każdy ma. I w sumie no dobrze, że poszłam tam raz. Więcej nie pójdę do takiego miejsca. A ty co? Trumna czy urna?
Ja urna. Jeszcze o tym nie myślę, ale myślę, że jak dojdzie do tego, to będzie mi już wszystko jedno. To urna. Powiedz no, żebym Tak. wiedziała w razie czego. Urna, nagrane. Genialne tematy, w sam raz na vloga. To może wy napiszcie w komentarzach, czy wy urna, czy trumna. Tak. Team urna. Czy team trumna. Nie no, żartujemy. A skoro wyszło już słoneczko, to zmierzamy na plażę, wyprowadzić kota na spacer. Bo jeszcze w Faro chcieliśmy zobaczyć jedną atrakcję i chyba właśnie to dzisiaj zrobimy jeszcze. Wykorzystamy okienko pogodowe do końca. Może się uda. No i udało nam się dotrzeć na plażę. Od razu bierzemy oczywiście naszego zwierzaka na spacer. A tutaj jest jeden też z tych takich parkingów, o których ja wam wcześniej mówiłem. Jak wrócimy z zachodu, to się tam przejdziemy, zobaczymy jak to wygląda, z czym to się je. Bo w Faro nie ma dostępu bezpośredniego do morza, do oceanu. Tak jak było na poprzedniej plaży, jak byliśmy. Ale tu na jedną plażę można dojechać, bo na inne wysepki można dopłynąć promem, prawda? Tak. No właśnie, te plaże tutaj są na wyspach. Tak, Dlatego nawet jakbyście tu przylecieli, to trzeba łódką albo autobusem akurat na tą wyspę, na której jesteśmy teraz. Jak wiecie, to Faro nas nie zachwyciło ogólnie, ale jako punkt wypadowy, no to na pewno jest to fajne miejsce, no bo jakaś tam baza hotelowa, turystyczna jest. No, ale właśnie oddzielone to jest wszystko rzeką i jej rozlewiskami. W sezonie pewnie też Tak, jest inaczej, tak. nie? Także to... Ale wiesz co, tak się teraz zastanawiam, bo tutaj jest ten parking, tak, dla kamperów. No. A wjechaliśmy w strefę, gdzie jest zakaz jazdy kamperów. No to jak? No? To się nie składa. Może im się składa. Kotek nie przepada, nie? Za plażą. Nie, za duży hałas. Ludzie, wiesz. Zachód się skończył, ale i tak dobrze, bo w ogóle go miało nie być dzisiaj. Niesamowite, że po takich deszczach, takich chmurach, że w ogóle się odsłoniło niebo, no to coś niesamowitego. Ale tu widzicie, że już zaraz będzie. No, zaraz to będzie padać, a tutaj kawałek po prostu bez chmur. Dwie osoby bez prądu, 14 euro. Trzeba by było wyjechać do jutra do 12. W sumie nie bardzo się było jak tam ładować, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. To fajnie wygląda jak kemping. No. Ale to w sumie Ale- 14 euro to i tak nie jest dużo, To nie? jest dużo, ale ta 12, to trzeba było 2 doby wziąć, no bo ty pracujesz do 12 i nie wyjedziemy, nie? No właśnie. Jest problem. Chyba wrócimy na Lidla. W sumie już to, co w Faro chcieliśmy zobaczyć, to już zobaczyliśmy. Myśleliśmy jeszcze, że może popłyniemy sobie łódką na wyspę, ale nie będziemy czekać nie wiadomo ile dni, żeby pogoda się poprawiła. No wychodzi na to, że pojedziemy chyba dalej, nie? Także kończymy o Faro. No i do zobaczenia w kolejnym miejscu. Miałka, pożegnaj się z widzami. O, tak.